Kazunori Yamauchi to gość, w którego żyłach płynie czysta, wysokooktanowa etylina. Od 1997 roku na konsolę PlayStation dostarcza jedne z najbardziej rozpoznawalnych wyścigów na świecie. Od lat stara się też przelać swoją miłość do motoryzacji w serię Gran Turismo, a zarazem zaszczepić tą miłość graczom. Jestem osobą, którą wyścigi średnio interesują, choć mam spore umiejętności w prowadzeniu sportowych i narowistych samochodów, bo sam jakiś czas temu jeździłem Mitsubishi Space Star, to jednak konsolowe ścigałki średnio mnie interesowały. A jeśli już, to jedynie słynna seria konkurencji, której potrafię poświęcić sporo czasu. I wiecie co? Tym razem Yamauchiemu nie tylko udało się mnie czegoś przed Gran Turismo 7 nauczyć, ale i sprzedać trochę swojej miłości do samochodów. Oto recenzja Gran Turismo 7 na PlayStation 5. Gran Turismo 7 to wyścigi, w których głównie jeździmy po torach, na okrążenia. Jeśli właśnie teraz wzniosłeś oczy do góry, to doskonale cię rozumiem. Nienawidzę takiej rozgrywki. Czyż nie lepiej mknąć z punktu A do B w pięknych okolicznościach przyrody, mijając po drodze samochody Griswoldów? Owszem, że tak, ale Gran Turismo z założenia nie miało być takim tytułem. To gra dla pasjonatów, wytrawnych znawców. Jeśli miałbym porównać Gran Turismo i produkcję konkurencji do muzyki, ta druga byłby to szalony dancehall z wpadającym w ucho bitem, a Gran Turismo to muzyka klasyczna. Tak, Gran Turismo to gra, można by powiedzieć, dostojna. Nie ma tutaj miejsca na wygłupy czy cringe'owe postacie. To tytuł, który całym swoim jestestwem oddaje się samochodom i motoryzacji i robi to w sposób, w jaki żadna inna gra o samochodach. Z początku bałem się wysokiego progu wejścia. Pamiętam moje rozgrywki z wcześniejszych części, gdzie lądowałem na poboczu niemal na każdym zakręcie. Tak też do Gran Turismo 7 zasiadałem niepewnie, ale Kazuhiro widocznie doskonale wiedział, że wytrawni kierowcy Mitsubishi Space Starów mają ten problem i postanowił przełamać pierwsze lody genialnym zagraniem. Na początku wita nas gra muzyczna, ale spokojnie, nie będzie to tańcowanie do hitów Martyniuka czy coś takiego. To nadal wyścigi na czas, gdzie kolejny checkpoint dodaje nam trochę cennych sekund. Wszystko odbywa się przy genialnym miksie muzyki klasycznej. Jedziemy tak długo, jak trwa muzyka. Im dalej zajedziemy, tym dostaniemy więcej punktów i może puchar. Muszę przyznać, że ten wyścig od razu mnie nastawił pozytywnie do całości. Po ukończeniu tegoż przenosimy się do właściwej gry, ale oczywiście potem możemy wrócić do gier muzycznych, bo tych zostało przygotowane kilka i nie tylko z klasycznymi podkładami. Mistrzostwo, panie Yamauchi. Po krótkim relaksie rozpoczynamy rozgrywkę. Za mizerne pieniądze możemy kupić jedynie jakiś kiepski używany samochodzik, którym będziemy próbować zebrać kredyty na coś lepszego i wygrywać pierwsze wyścigi. I tutaj kolejna niespodzianka. Niemal za każdy wygrany wyścig dostaniemy jakąś furkę. Początkowo będą to raczej samochody, które spotykamy na naszych polskich dróżkach, ale z czasem zaczną się prawdziwe wypasy. Sam system wyścigów zorganizowano w ciekawy sposób. Kolejne zadania kontraktujemy w kawiarni. Tak, w kawiarni. Dostajemy menu, zazwyczaj składające się z 3 wyścigów. Celem jest zebranie 3 konkretnych furek do kolekcji, na przykład kolekcja Camaro czy kolekcja japońskich hatchbacków. Każdy wyścig z menu, jeśli zajmiemy chociaż 3. miejsce, nagrodzi nas 1 furką i do kolekcji, i do garażu. Ten ciekawie zrealizowany progres cały czas pozwala nam się cieszyć czymś nowym, bo samochody są różnych marek. Oczywiście kolejne furki pozwolą nam wziąć udział w innych wyścigach, bo czasami są jakieś wymogi, na przykład aby auto było z określonego kraju czy określonej marki. Przez takie rozwiązanie rzadko mamy w rozgrywce przestoje, że trzeba coś grindować czy coś takiego. Kolejne samochody, jak i menu otworzą nam dostęp do kolejnych torów. Tych jest aż 38, przy czym wszystkie mogą być jeszcze w odbiciu lustrzanym i dodatkowo z różnymi warunkami pogodowymi. Dochodzi jeszcze zmiana pór dnia. Wyścig możemy zacząć w nocy i kończyć nad ranem, co też jest fajnym pomysłem. Jak sami widzicie, jest gdzie jeździć. Jeśli jesteśmy już przy statystykach, gra oferuje ponad 400 samochodów do odblokowania. Od dziadów pokroju Garbusa po fury, które istnieją jedynie na stołach kreślarskich. Choć Kazuhiro zapomniał niestety o najważniejszym samochodzie japońskiej myśli motoryzacyjnej Mitsubishi Space Star. Mam nadzieję, że pojawi się w jakimś DLC. Na pewno go kupię. Samochód możemy oczywiście regulować w garażu i tutaj
Tutaj ciąg niezrozumiałych dla mnie przełączników i okienek, gdzie ustawiamy dosłownie wszystko, chyba tylko poza regulacją fotela. Ilość elementów, które możemy zmienić, mnie przytłoczyła. Z pomocą przyszedł mój tata, były diagnosta samochodowy, który próbował mi wyjaśnić co do czego, choć niestety zamiast wyjaśnień ja głównie słyszałem biały szum. Niemniej zmian, jakich możemy dokonać, jest multum i rzucę tutaj kilkoma ciekawymi słowami, których znaczenia nie znam. Mechanizm różnicowy, turbodziura, kolektor wydechowy, kompresor, magiczne inkantacje, które zrozumieją tylko prawdziwi fanatycy czterech kółek. Oczywiście nie mogło zabraknąć tuningu. Dostęp do nowych części dostajemy dość wcześnie. Początkowo są dostępne tylko podstawowe modyfikacje, ale wraz ze wzrostem poziomu kolekcjonera, który przekłada się na odblokowywanie nowych furek, kolejne stopnie staną się dostępne, aż po ekstremalne modyfikacje, horrendalnie drogie, ale dające konkretne ulepszenia. I też powiem, że niezbyt się na tym znam, ale zmiany w samochodzie są odczuwalne. Niektóre potrafią zamienić auto niemal w samolot, na przykład Dodge, który nagle uzyskuje ponad 600 koni mechanicznych i to czuć na drodze. Czasami modyfikacje są niezbędne, aby mieć jakiekolwiek szanse w wyścigu, niemniej dawno nie miałem tak silnego wrażenia, że nawet niepozorna zmiana ma wpływ na to, co się dzieje na drodze z prowadzoną furą. Magia. Jeśli dobraliśmy wszystko, możemy ruszyć na pole startowe. Wyścigi, nazwijmy je fabularne, zawsze zaczynamy z ostatniego miejsca, aby potem powoli piąć się do góry. Początkowo, choć wstyd się przyznać, grałem z wieloma ułatwieniami, nawet z takim, który automatycznie mi hamował. Dla mnie było to niezbędne, aby nauczyć się w Gran Turismo jeździć. Potem wyłączałem po kolei ułatwienia, ciesząc się z rosnącego własnego progresu i tutaj Yamauchi nauczył mnie nie tylko precyzji, ale i pokory i spokoju. Nie wspomnę, ile razy adrenalina brała górę i próba wyprzedzenia kończyła się na poboczu. To gra, w której trzeba myśleć, planować, kiedy wyprzedzić, kiedy odpuścić. Szaleńcza jazda na pełnym gazie dość szybko kończy się poboczem i ostatnim miejscem. To gra, która nauczyła mnie korzystać z hamulca, optymalnie wchodzić w zakręty, korzystać z cienia aerodynamicznego, coś o czym nawet nie miałem pojęcia. Początkowo byłem zdziwiony, że jak to wypadam z trasy, ale potem przytomne spojrzenie na licznik i tak, przy 120 km na godzinę w prawdziwym życiu w zakręty nie wchodzę, więc redukcja prędkości i powolne wydawałoby się ślimacze tempo, by zaraz potem dać po garach i może kogoś wyprzedzić. Nigdy bym nie przypuszczał, że takie wyścigi mnie wciągną. Mało tego, każdy jeden wyścig zrobiłem na złoty puchar. Jeździłem dotąd, aż mi się udało go zdobyć, szlifując umiejętności i zdobywając doświadczenie. I jeśli myślisz, że to nuda, ja byłbym pierwszą osobą, która by ci przyznała rację, ale w Gran Turismo 7 to gra, w którą trzeba wsiąknąć. Nie na szybko, ale w moim przypadku powoli, zanurzając się w oleju jak Terminator w surówce. Ale za to gra cię wynagrodzi coraz lepszymi furkami, rosnącym skillem, który pewnie będziesz mógł przełożyć też na inne ścigałki. Tutaj dodam, że grałem na padzie. Gra korzysta z funkcji DualSense'a i gra się w porządku, ale miałem silne wrażenie, że jeśli miałbym kierownicę, odczucia by wystrzeliły w niebo. Jeśli takową posiadasz, to doświadczenie będzie zapewne kosmiczne. Po ukończonym wyścigu można obejrzeć piękną powtórkę, pozachwycać się nad pracą zawieszenia i detalami, które możemy znaleźć na każdym samochodzie. W każdej chwili można powtórkę zatrzymać i wolną kamerą pooglądać wszystko dookoła, a jak coś nas szczególnie zachwyci, strzelić fotkę w wysoce zaawansowanym trybie fotograficznym. Jeśli uda nam się zrobić misję z menu, nie tylko dostaniemy 3 kolejne furki, ale los na loterię, o czym za chwilę, i króciutkie informacje o kolekcji, którą zebraliśmy, okraszoną fenomenalnymi ujęciami zebranych samochodów. Wspomniana loteria to typowa skrzyneczka, gdzie w zasadzie widzimy od razu 5 nagród i losowo jest przyznawana jedna z nich. Niestety mnie ani razu nie trafiło się auto, jedynie pieniądzory. Szkoda. Aby móc brać udział w następnych wyścigach, będziemy musieli zrobić odpowiednią licencję i to jest w mojej opinii najnudniejszy i zupełnie niepotrzebny element. Każda licencja składa się z 10 zadań, od prostych typu rozpędź się i zatrzymaj w określonym miejscu, poprzez naukę wchodzenia w zakręty czy wykorzystywanie cienia aerodynamicznego. Niby jest to ciekawe, ale ja na szybko odbębniałem licencję na brązowe puchary, aby móc wrócić do wyścigów. Przyznam, że niektóre
niektóre zadania były dla mnie dość ciężkie i powtarzałem je po kilkanaście razy. Czasy na ich wykonanie wyżyłowano do maksimum, więc zebranie tutaj złotych pucharków dla mnie byłoby bardzo ciężkie. No ale licencje to niestety mus, aby móc ogrywać coraz ciekawsze wyścigi. Kolejne funkcje miasteczka odblokowują się wraz z progresem. To dobra opcja, bo nie mamy od razu wszystkiego, ale powoli dostajemy kolejne zabawki. Dla sułtanów Gran Turismo otworzy się sklep z 300 nowymi samochodami, których ceny są kosmiczne, ale i fury są kosmiczne. To tutaj znajdziemy najlepsze i najdroższe wózki, które za odpowiednią opłatą wylądują u nas w garażu. Fajnie, bo możemy nie tylko pozachwycać się nad samochodami, ale i obejrzeć z nimi związane filmiki, choć w sumie w dość kiepskiej jakości, oraz poczytać o historii całych marek, począwszy jak zaczynali od roweru po najszybsze fury świata, a wszystko okraszone fajnymi fotkami. Bardzo cenna lekcja historii. Z czasem otworzy nam się warsztat i to kolejna fajna rzecz. Możemy umyć furkę, ale i wymienić olej, naprawić silnik czy rozszerzyć nadwozie. Nie wiem, na ile jest to ważne, a na ile jest to kosmetyka nie mająca zupełnie znaczenia, ale doceniam, że jest, choć ja wizyty w warsztacie ograniczałem do minimum. Tutaj też dobierzemy felgi z dziesiątek dostępnych modeli, dorzucimy wieśniacki spoiler, ale i pomalujemy furę i ozdobimy naklejkami. Niestety nie ma możliwości dodania nakładek na pedały. W tym miejscu też zmienimy naszego kierowcę, dorzucimy inny kask czy kombinezon, słowem kosmetyka, która też niestety nie jest za darmo. Zmiany w zewnętrznym wyglądzie są delikatne, ale to nie NFS, gdzie liczy się to co na zewnątrz. Gran Turismo stawia na wnętrze. Natomiast fani ekstremalnego modyfikowania wyglądu nie znajdą tutaj niestety zbyt dużo dla siebie. No dobrze, ale skoro warsztat, to czy są zniszczenia? Niestety tego nie uświadczymy. Jakieś obicia, wgniecenia czy zarysowania? Owszem, ale nie styramy fury jak w Burnaucie i nie ma co mieć za złe Yamauchiemu, bo podejrzewam, że na tego typu akcje nie zgodzili się sami twórcy samochodów. Niemniej to nie gra o widowiskowych kraksach i nie to ma być siłą napędową Gran Turismo 7. Dla fanów takich atrakcji są inne tytuły. Kolejną rzeczą, która nam się odblokuje dość szybko, jest nielichy bajer o nazwie Scapes. To centrum robienia foteczek naszym samochodom i daje sobie uciąć paznokcie u stopy, że sieć zaleją sweetfocie z furami z Gran Turismo. Scapes daje nam dostęp do ponad 2000 miejscówek na całym świecie, gdzie możemy ustawić samochód w dowolny sposób, a następnie użyć zaawansowanego trybu fotograficznego, aby przygotować sobie zdjęcie, które można bez wstydu wrzucić na tapetę. Fotki renderowane przez grę są z wykorzystaniem śledzenia promieni i śmiało można rzec, że to fotorealizm. Jako że Scapes korzystają ze zdjęćteł, a nie z obiektów 3D, efekt jest powalający. Spokojnie wyrzuty z gry można by zamieszczać w katalogach albo chociaż na historyjkach w gumach turbo. Mistrzostwo. Dalej dostaniemy dostęp do cyrku. Są to ciekawe wyzwania, na przykład szalony wyścig Fiatami 500, które pod górę z oporami cisną 30 km na godzinę, ale wbrew pozorom to ciężkie wyzwanie. Właśnie ten wyścig Fiatów 500 nie udało mi się nigdy ukończyć na pierwszym miejscu. To furki bez komputerów pokładowych i cudów niewidów. Jeden poślizg i zmieniasz się w człapiącego żółwia z chorobą stawów. Innym razem będziemy jechać na oparach benzyny albo próbować wyprzedzić wszystkich na jednym okrążeniu. Pomysły twórcy mieli fajne i tutaj znajdziemy tą odrobinę szaleństwa, jeśli komuś jej brakuje. Na koniec otworzy nam się salon samochodów klasycznych. Tutaj również za niemałe kwoty kupimy legendarne fury, o których marzyłeś za dzieciaka, gdy drżącymi paluchami otwierałeś gumę turbo w nadziei znalezienia obrazka, jakiego jeszcze nie miałeś. Nie miałem okazji pograć w tryb multiplayer, ale i taki jest zawarty. Są oficjalne wyścigi, gdzie pościgamy się z innymi kierowcami oraz, uwaga, tryb split screen, nadal działający w 60 klatkach na sekundę, a więc możliwość grania kanapowego. Szanuję taki pomysł w opór. Jeśli chodzi o oprawę, odsyłam do mojej techanalizy. Niemniej samochody wyglądają pięknie. Każde jedno auto zostało przygotowane z absurdalną dbałością o detale. Nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. To, jak wygląda kokpit, to po prostu magia. Jeśli chcecie pooglądać fajne bajery, nie
ruszajcie padem przez jakiś czas, a załączą się fantastyczne migawki z Escapesów, gdzie obejrzycie piękne auta w nie mniej pięknym otoczeniu. Trasy wypadają też w porządku, tory mają sporo detali, również animowanych. Są gapie, ludzie chodzą, biegają, ale to w zasadzie jest niezauważalne podczas pędu. Niemniej widać, że Polyphony skupiło się na tym, co najważniejsze, a to jest na poziomie, który porównałbym do chorobliwej pogoni za detalem. Słowem, jest moc. Ogromna moc. Gran Turismo to seria, która nie cieszyła się w moich oczach uznaniem, ale nigdy też nie dałem jej szansy, aż do 7. części, w której Yamauchiemu udało się przelać swoją fascynację samochodami na mnie, choć wciąż w dość okrojonym zakresie. Z uwagą chłonąłem wiedzę i piękno samochodów. Jak wspomniałem, Gran Turismo to gra dla pasjonatów, a nie szaleńców. Dla osób, które lubią garować w garażu, zmieniając jakąś funkcję i testując, jak poprawi to osiągi. Dla osób, które cenią walkę z samym sobą i dążeniem do perfekcji. Dla osób, dla których sama jazda samochodem jest ważniejsza niż ciekawe okoliczności przyrody dookoła. Gran Turismo 7 to gra o skupieniu. Na sobie, na własnych słabościach, na samochodach i na ich pięknie. Choć rzadko to usłyszycie z moich ust, jeśli chodzi o gry samochodowe, to polecam całym sercem. Jest w Gran Turismo 7 magia i miłość do samochodów, którą czuć z każdej pojedynczej klatki gry Kazunori Yamauchiego. Polecam.